Witam serdecznie. Zapraszam do wspólnego tworzenia pierwszego projektu sypialni. Po uruchomieniu naszego programu automatycznie pojawi nam się okno wyboru projektu. Klikając na ikonkę Nowy projekt, program poprosi nas o podanie nazwy projektu oraz danych projektanta. Dzisiejszy projekt nazwiemy Mój pierwszy projekt sypialnie. Zapiszemy go w katalogu roboczym o nazwie CAD Projekt Projekty, natomiast jeżeli zajdzie potrzeba, możemy zdefiniować inny katalog. Klikamy Nowy. Automatycznie pojawi nam się okno kreatora ścian, w którym do dyspozycji mamy 4 różne rodzaje pomieszczenia. Możemy wybrać któreś z nich, zmienić wymiary pomieszczenia, które są podane w centymetrach, wysokość ścian, grubość oraz pomieszczenie możemy obrócić. Dzisiaj akurat skorzystamy z rysowania ścian za pomocą ścieżki. W pasku narzędzi odszukujemy ikonkę ścieżka, klikamy na nią, zaczepiamy lewym przyciskiem myszy i kierujemy myszkę w prawo. Wpisujemy wymiar 5000 mm, Enter, kierujemy myszkę w dół 6000, Enter i rysujemy tak naprawdę do momentu, kiedy zamkniemy odpowiedni dla nas szkic ściany. Pamiętajmy również o tym, że ściany zawsze rysujemy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tę ścianę wyrysujemy na 2000, ostatni krótki odcinek 1000, Enter i możemy zamknąć nasz szkic lewym i prawym przyciskiem myszy przy pomocy przyciągania do punktu końcowego albo komendą Z, Enter, czyli zamknij. Wchodzimy w moduł ścian i w parametrach ścian zmienimy grubość na 250, natomiast wysokość sufitu na 3000 mm. Systemową podłogę oraz sufit zostawiamy. Ściany odznaczone działowy również. Wskazujemy naszą ścieżkę i ściany automatycznie nam się wygenerowały. Jeżeli będziemy przesuwać scrollem, oddalamy lub przybliżamy nasz projekt. Jeżeli scroll wciśniemy, będziemy przesuwać widok prawo, lewo, góra, dół. Natomiast jednocześnie wciśnięty Shift oraz wciśnięty scroll pokaże nam widok w aksonometrii pod każdym kątem. Oprócz tego w pasku narzędzi na górze mamy pokazane widoki. Jest to widok z góry, z przodu, z prawej strony, z lewej itd. Oprócz tego mamy 4 widoki aksonometryczne, które odpowiadają stronom świata. W naszym projekcie w 2 ścianach, w górnej, północnej oraz z lewej strony, podzielimy na segmenty. Zaznaczymy lewym przyciskiem myszy 2 razy, lewym zaznaczamy ścianę, prawym otwieramy menu. Wybieramy podziel ścianę na segmenty. 2 segmenty nas właśnie interesują. Lewa ściana będzie miała wymiar 1500 mm. Potwierdzamy OK. To samo robimy przy lewej ścianie. Wybieramy również podział na segmenty, natomiast ta ściana będzie miała 1050. Zatwierdzamy również przyciskiem Enter. Wychodząc z edycji ścian, program zapyta, czy wstawić zmodyfikowane ściany. My oczywiście się na to zgadzamy. Na dole natomiast w ścianie będę chciała wstawić element dodatkowy. W tym celu wchodzę w moduł ścian i na górze wybieram zakładkę Dodatki. Mam do wyboru występ, otwór oraz wnękę. Wybiorę oczywiście wnękę. Wskazuję element, a tak naprawdę naszą ścianę, a następnie zmieniam wymiar 540. Sama wnęka będzie miała 1400, 1060 zrobiło się automatycznie. Zmienię głębokość wnęki na 150 oraz wysokość na 3000, czyli od podłogi do sufitu. Wstaw. Element dodatkowy mam wstawiony.
Następnie w tym miejscu wyrysujemy sufit podwieszany. W tym celu skorzystam z funkcji prostokąta. Zaczepię lewym przyciskiem myszy, kieruję w prawo i wpisuję wymiar 3000, tabulator 640, Enter. Następnie wchodzę w element dodatkowy, klikam na przykład w środek szkicu i wybieram podest. Poziom zmieniam na 2500, wysokość natomiast na 500 mm. W warstwie zmienimy nazwę skróconą na sufit szafa, natomiast opcje płytek zostawiamy odznaczone, rysujemy. Na całym pomieszczeniu będę chciała rozrysować sufit podwieszany, natomiast tutaj z tej strony będę chciała zrobić oświetlenie LEDowe. W tym celu będę chciała skorzystać z elementów pomocniczych. Wejdę ponownie w prostokąt i wyrysuję kwadrat. Zaczepiam lewym przyciskiem myszy i tak samo jak poprzednio 60, tabulator 60, Enter. Kopiuję mój kwadrat, wybieram z menu Kopiuj i lewym przyciskiem myszy cały czas klikam, kopiując w odpowiednich miejscach. Lewym i prawym przyciskiem myszy kończę kopiowanie. Mamy skopiowane nasze elementy dodatkowe, natomiast jak widzimy, 4 kwadraty skopiowały nam się poniżej linii ściany. Zaznaczymy wszystkie razem i przesuwamy nasze kwadraty w osi Y. Y to jest ta pionowa oś. Przesuniemy o 60 mm i przesuń. Zamykamy oraz jeszcze ten kwadrat oraz ten zaznaczymy i przesuniemy w osi X, czyli osi poziomej, o minus 60 mm. Zatwierdzimy klawiszem Enter. Zamykamy. Mając już te elementy, będę potrzebowała jeszcze jednego. Będzie to mały prostokąt w tym narożniku. Również skorzystam z prostokąta, natomiast wymiary wpiszemy 150, tabulator na 60, Enter. Mając już wszystko, skorzystamy ze ścieżki i wyrysujemy szkic naszego sufitu. Lewym przyciskiem myszy łączymy ścieżkę. Tutaj, jak widzimy, nie mamy żadnego elementu, natomiast mamy włączony punkt przyciągania prostopadłego. Więc śmiało klikamy na sufit podwieszany i kontynuujemy nasze rysowanie za pomocą przyciągania do punktu końcowego. Wchodzimy we wnękę, którą wyrysowaliśmy i wyrysowujemy dalej. Zamykamy nasz szkic komendą Z Enter. Następnie, mając już wszystko zrobione, ponownie wchodzimy w elementy dodatkowe, klikamy na przykład na środek naszego szkicu i wybieramy podest ponownie. Poziom zmieniamy na 2900, wysokość zmieniamy na 100 mm. W warstwie zmienimy sufit szafa na sufit podwieszany i rysujemy. Mamy już wyrysowany sufit, natomiast elementy dodatkowe, które wyrysowaliśmy, mogą nam w przyszłości przeszkadzać. Wejdziemy w pokoż Ukryj element. Widzimy, jakie mamy warstwy. Ukryjemy wszystko, zostawimy tylko linie techniczne. Zaznaczymy wszystkie lewym przyciskiem myszy i klawiszem Delete wszystkie usuniemy. Z powrotem pokazujemy wszystko i wychodzimy z funkcji. Następnie wyrysujemy nasze oświetlenie LED. Będę chciała to zrobić również za pomocą ścieżki. Zaczniemy od tego miejsca, klikamy na ścieżkę i wyrysowujemy ścieżkę w tym miejscu, gdzie kończy się sufit podwieszany. Lewy przycisk myszy, lewy i prawym kończymy.
Będę chciała zrobić oświetlenie LED, z którego stworzę podest. Mając jedną ścieżkę, jeżeli wejdziemy w elementy dowolne, nie widzimy, żeby nam się wyświetlał podest, są inne możliwości, natomiast podestu nie ma. W tym celu skopiujemy ścieżkę powyżej. Wchodzimy w przesunięcie. 10 mm, Enter, będzie to nasza odległość przesunięcia. Zaznaczamy ścieżkę oraz przesuwamy na zewnątrz, klikając lewym i prawym przyciskiem myszy. Jak widzimy, skopiowała nam się ścieżka powyżej o 10 mm. Następnie ścieżką zamykamy nasz szkic, inaczej nam się podest nie wyrysuje, musi być on zamknięty. I ponownie wejdziemy w elementy dowolne. Klikamy w środek naszego szkicu, wybieramy podest, poziom zmienimy na 2,980, wysokość na 20. W warstwie zmienimy LED i rysujemy. Kawałek oświetlenia LEDowego jeszcze został nam do zrobienia tutaj. Skorzystam z prostokąta i wyrysuję prostokąt o wymiarach 540, tabulator 10, Enter. Ponownie wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy i zmieniamy poziom ponownie. Warstwa zostaje, rysujemy. Zapiszemy nasz projekt, a następnie będziemy chcieli wstawić drzwi i okna. W tej ścianie wstawimy drzwi, w tej natomiast wstawimy okna tarasowe. W tym celu wejdziemy do modułu okien i drzwi, wybierzemy drzwi wewnętrzne bezprzelgowe, wybierzemy numer 1, są takie proste, ładne drzwi. Ościeżnicę zmienimy z panelem do sufitu, natomiast klamkę wybierzemy na przykład o numerze 26. Tak wstępnie wyglądają nasze drzwi. Wskazujemy miejsce, czyli ścianę, w której chcemy wstawić. Możemy zmniejszyć podgląd i zobaczyć, jak wygląda nasza ściana. W tym momencie zobaczyć wymiary. Wymiary akurat zostawimy. Odległość jedynie zmienimy na 525. Enterem zatwierdzimy. Zmienimy skrzydło na prawe. Powiększymy podgląd naszych drzwi i jak widzimy, bardzo ładnie wyglądają. Szerokość ościeżnicy dopasowała się do ściany. I wstawiamy. Drzwi mamy wstawione. I prawym przyciskiem myszy wracamy do funkcji. Wchodzimy w zakładkę okna. Wybieramy okna tarasowe wieloskrzydłowe oraz wybierzemy również okno pierwsze. Wskazujemy miejsce, czyli naszą ścianę po prawej stronie. Zmieniamy następnie wysokość na 2600, szerokość na 3500 mm. Możemy rozciągnąć podgląd naszego okna, możemy oddalić okno, żeby zobaczyć je w całości. Następnie zmienimy odległość A, którą mamy tutaj. Będzie ona wynosiła 750 mm. Enter. Odległość B automatycznie nam się wygenerowała. Głębokość zmienimy na 150, a natomiast środkowe skrzydło otworzymy na przykład na 40 stopni. Widzimy, jak wygląda nasze okno. Wstawiamy w ścianę. Mamy już wszystko wstawione. Natomiast na tej ścianie oraz na ścianie z wnęką będę chciała stworzyć lamele ozdobne. W tym celu ponownie skorzystam z prostokąta i w odpowiednim miejscu wyrysuję prostokąt o wymiarach 20 na 40. Enter. Przybliżę widok, ponieważ prostokąt jest mały, wejdę w element dodatkowy i wybiorę ponownie podest. Poziom zostaje, wysokość zmienimy do sufitu, w warstwie napiszemy lamela. Opcje płytek również zostawiamy odznaczone.
Rysujemy. Ponieważ będę chciała skopiować moje lamele, zrobię to z poziomu wizualizacji. Wchodząc w wizualizację, szukam mojej lameli, jest ona tutaj. I będąc w zakładce Elementy wnętrzarskie, zaznaczam 2 razy lewym przyciskiem myszy. Prawym rozwijam menu, wybieram szyk i jak widzimy, liczbę wierszy możemy zwiększyć, możemy zmniejszyć. My akurat potrzebujemy 20. Liczba kolumn 1, tak jak widać w naszym projekcie, odsunięcie 40, ponieważ 20 lamela i 20 przerwa. OK, potwierdzamy. Escape, wychodzimy z funkcji. Lamele mamy skopiowane. Wychodzimy z wizualizacji i będę chciała jeszcze moje lamele trochę zmodyfikować. Tę część z prawej strony będę chciała przesunąć w prawo. Zaznaczę 7 lamelek lewym przyciskiem myszy i przesunę je w prawą stronę o 120 mm. W osi X, tak jak widzimy w poziomie, przesuwamy. W środku natomiast między lamelami będę chciała stworzyć lustro. Ścieżką wyrysuję linię pomocniczą, lewy i prawy przycisk myszy. Wejdę w elementy dowolne, zaznaczę i wybiorę tym razem cokół. Poziom 0, 3000 wysokość, 2 szerokość. Warstwę zmienimy na lustro. I rysujemy. Ponieważ na środku będę chciała wstawić łóżko, te lamele będę chciała również zrobić z prawej strony w odbiciu lustrzanym. W tym celu narysuję linię do środka łóżka, która będzie wynosiła 840 mm. Jest to linia pomocnicza, która pomoże mi skopiować. Zaznaczam lamelę, prawym wybieram lustro i klikam na koniec ścieżki. Kieruję myszką w dół, odbijam w prawo i lewym i prawym akceptuję kopiowanie w lustrze. Usuwam linię pomocniczą, nie będzie ona mi potrzebna i zapisuję projekt. To samo zrobię na ścianie z wnęką. Ponownie wejdę w funkcję prostokąta na pasku narzędzi i ponownie wyrysuję prostokąt o tych samych wymiarach. Następnie zaznaczę go i skopiuję lewym przyciskiem myszy, lewym, prawym po drugiej stronie wnęki. Element dodatkowy będzie taki sam jak poprzednio, podest. Będzie warstwa, również lamela i rysujemy. Prawym przyciskiem myszy wracamy do funkcji, zaznaczamy i również mamy to samo, co mieliśmy poprzednio, czyli potwierdzamy. Wchodzimy w wizualizację, żeby ponownie skopiować nasze lamele. Ponownie zaznaczamy 2 razy lewym przyciskiem myszy, z menu wybieramy szyk. Widzimy, że kopiuje nam się w lewą stronę, my potrzebujemy w prawą, więc obrót zmieniamy na 180 stopni. Liczbę wierszy zmienimy na 14, odsunięcie zostaje takie samo, reszta tak samo. OK. Escape, wychodzimy z funkcji. Zaznaczamy kolejną. Prawym przyciskiem myszy również wybieramy szyk. Zmienimy jedynie na 27 ilość wierszy i akceptujemy. Escape, wychodzimy z funkcji. Mamy skopiowane nasze lamele. Wychodzimy z wizualizacji i zapisujemy nasz projekt. Następnie będę chciała wyrysować listwy przypodłogowe. Będą one, tutaj zaczniemy rysować z tej strony, będą zaczynały się od lameli. Ścieżką wyrysuję i pomogą jednocześnie przyciąganiem do punktu bliskiego. Wyłączymy prostopadły. Tutaj kończymy rysować.
wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy i wybieramy cokół. Poziom zostaje, wysokość zmieniamy na 100 mm, szerokość natomiast na 1, żeby było praktycznie równe ze ścianą. Listwa i rysuj. Zaczniemy rysować za pomocą punktu bliskiego, ścieżka i zaczynamy rysować tam, gdzie się kończy ościeżnica. Następnie będziemy już rysować za pomocą przyciągania punktu końcowego. Bliski wyłączymy, żeby nam nie przeszkadzał. I kończymy rysowanie przy następnych lamelach. Ponownie wchodzimy w elementy dowolne, zaznaczamy ścieżkę, cokół, wymiary zostały, warstwa również, rysujemy. Przechodzimy do prawej ściany i rysujemy następnie również we wnęce jednocześnie okiennej. Wchodzimy ponownie w elementy dodatkowe, dowolne, cokół i rysujemy. Wnęka z drugiej strony okna i dochodzimy do sufitu podwieszanego. Element dodatkowy, dowolny, cokół, 0. Warstwa zostaje, rysujemy. I ostatni krótki odcinek, krótka ścieżka, ponownie elementy dowolne i ostatni raz wyrysujemy cokół. Mamy wyrysowane nasze listwy przypodłogowe, więc w tym momencie, w tym narożniku będziemy tworzyć toaletkę. Żeby nie przeszkadzały nam elementy dowolne, ponownie wyłączymy je, klikając na elementy dowolne. Wchodzimy ponownie w funkcję ścieżki i rysujemy szkic, który będzie toaletką. Tutaj będzie 1050, kierujemy w dół 1500, Enter i zamykamy. Ponownie wchodzimy w elementy dowolne, klikamy na środek na przykład, wybieramy podest, poziom zmieniamy na 720, wysokość będzie 40. W warstwie koniecznie zmieniamy nazwę na toaletkę i rysujemy. Tutaj i tutaj będę chciała zrobić nogę toaletki. W tym celu ponownie skorzystam z prostokąta. Wymiar 40 na 450, zatwierdzam. Prawym przyciskiem myszy wracam do funkcji i ponownie wyrysowuję prostokąt. 450, tabulator, 40, Enter. Wracamy do elementów dowolnych, zaznaczamy i wybieramy również podest, poziom zostaje, wysokość zmieniamy. Warstwa zostaje, więc rysujemy. Wracamy prawym przyciskiem myszy do funkcji i to samo robimy z drugą nogą. Potwierdzamy. Mamy już wyrysowaną toaletkę. Tutaj wstawimy łóżko. Tutaj będą stoliki nocne i 2 kinkiety. Wejdziemy w elementy wnętrzarskie, w których widzimy, że mamy bardzo dużo baz producenckich oraz naszych. Możemy wejść w każdego producenta oddzielnie, zobaczyć, jakie ma produkty, jak również wyszukać na 4 sposoby modeli. Możemy również skorzystać z lupki i wyszukać w całej bazie, jeżeli znamy już nazwę. Ja akurat nazwę łóżka znam, wpiszę Batura, wyświetlam wszystkie elementy i wybieram punkt wstawienia. Przy ścianie zostaje, poziom wstawienia również i klikam Wstaw. Wybieram odpowiednie miejsce i lewym przyciskiem myszy potwierdzam. Prawym wracam do funkcji i ponownie wpiszę w wyszukiwarce Morrison. Będą to stoliki nocne. Wyświetlam wszystkie elementy, wybieram odpowiedni stolik, punkt i kąt zmieniam i wstawiam z jednej strony łóżka. Lewy i lewym zatwierdzam.
Będę chciała skopiować, myszkę kieruję poza ścianę, lewym i prawym kończę kopiować. Mamy wstawione mebelki. Z elementów wnętrzarskich ponownie korzystając, następnie wybierzemy lampy. Wejdziemy w lampy wiszące i wybierzemy lampę, która nazywa się Maskot 5. Zostawiamy punkt i kąt, poziom wstawienia również wstawiamy nad naszą wyrysowaną toaletką. Prawym przyciskiem myszy wracamy i wybieramy lampy ścienne. Będą to nasze kinkiety, zmieniamy na przy ścianie, poziom zostaje i wstawiamy. Zaznaczamy ponownie, wybieramy kopiuj i przesuwamy na drugą stronę. Lewym i prawym potwierdzamy. Zapisujemy projekt i ponownie wracamy do elementów wnętrzarskich. Teraz będziemy chcieli wstawić oświetlenie sufitowe. Lampy sufitowe wybieramy odpowiednią, zmieniamy na punkt i kąt i wstawiamy w wybranym przez nas miejscu. Lewy i lewym kończymy. Będę chciała skopiować tę lampę, zaznaczam ją prawym przyciskiem myszy i lewym klikam kopiuj. Kopiuję 1500 mm, Enter. Następnie 3000, czyli powielam 1500, Enter i następnie 4500, Enter. Prawym kończę kopiowanie. Mając już wyrysowane lampy, wejdziemy ponownie w elementy wnętrzarskie i wybierzemy w tym tomie ławę. Ona będzie wstawiona do naszej wnęki, poziom zostawiamy, punkt kąt również, natomiast zmienimy szerokość. Niewiele, ale zmienimy. Wstawiamy lewym przyciskiem myszy i lewym akceptujemy. Prawym wracamy do funkcji i wybierzemy szafę, która akurat zmieści się nam pod sufitem podwieszanym. Wstawiamy, zaznaczamy miejsce i potwierdzamy. Ponownie wrócimy do elementów wnętrzarskich i wyszukamy fotel, który postawimy między szafą a oknem. Wstawiamy i lewym potwierdzamy. Możemy zaznaczyć, przesunąć tym krzyżykiem, shiftem, ewentualnie pomóc i escape wychodzimy. Teraz wyszukamy stającą lampę, która ma nazwę Bananas. Wstawiamy za fotelem, potwierdzamy, zaznaczymy i obrócimy pod kątem 90 stopni. Escape, wychodzimy z funkcji. Następnie wybierzemy jeszcze zasłony, wyświetlamy elementy, zaznaczamy odpowiednie i wstawimy je przy ścianie. Poziom wstawienia zostaje, X zmienimy na 1200, Y na 220, natomiast wysokość samej zasłony zmienimy na 3000 mm. Wstawiamy, akurat na razie z tej strony, zaznaczamy, kopiujemy i przesuwamy na górę. Mamy dwie zasłony, rzut z góry, zapisujemy nasz projekt. Wchodzimy do wizualizacji i zobaczymy, jak wstępnie wygląda. Tutaj wstawimy jeszcze krzesło, tutaj powiesimy lustro. Natomiast zrobię to w tym momencie już z poziomu elementów wnętrzarskich. Tutaj, jak widzimy, również do wyboru mamy wszystkie bazy, tak jak poprzednio wstawialiśmy. Można również wybrać tak samo na 4 sposoby. Można wybrać coś z akcesoriów kuchennych, z bazy użytkownika, ulubione oraz wszystkie bazy, które właśnie nas interesują. Również jest dostępna lupka,
i możemy w niej tak samo wyszukać. Klikamy i wpiszemy glamour, będzie to nasze krzesło. Zaznaczamy, klikamy na nie i przeciągamy do naszej wizualizacji. Przekręcamy jeszcze i przesuwamy minimalnie w środowisku 3D. Mamy wstawione krzesło, następnie wstawimy figurkę na toaletkę. Klikamy lewym przyciskiem myszy i przeciągamy na toaletkę. Escape, wychodzimy z funkcji. Możemy zaznaczyć 2 razy lewym przyciskiem myszy i przesunąć strzałką w odpowiednie miejsce. Escape, wychodzimy. Tutaj na tej ścianie powiesimy lustro z oświetleniem, które ma nazwę lustro LED 120. Zmienimy typ przesuwania na ścianę i przesuwamy w odpowiednie miejsce. Ponownie możemy lustro zaznaczyć i przesunąć na przykład trochę niżej. Escape, wychodzimy. Następnie w tym miejscu wstawimy gniazda, a na tej ścianie włącznik światła. Wyszukamy sobie gniazdka, wybierzemy na przykład takie i wstawimy na ścianę. Tak samo drugie, które automatycznie dopasowuje się do tego samego poziomu i miejsca jak pierwsze. Tutaj na tej ścianie włącznik wybierzemy na przykład numer 27 i również przerzucamy je, przeciągamy na ścianę. Zaznaczymy nasz włącznik 2 razy lewym przyciskiem myszy i mamy możliwość przesunięcia go, na przykład w osi Y. Jeżeli nam nie wyjdzie, możemy Ctrl Z cofnąć naszą funkcję, pozycję, zaznaczamy i zmienimy pozycję na wysokość 1200 mm. Enter, akceptujemy. Escape, wychodzimy. Mamy już wybrane meble, dodatki. Będę chciała na podłodze jeszcze zrobić płytki. Wchodzę w moduł płytek i tak jak widzimy, mamy tutaj różnych producentów. Wybierając któregokolwiek z nich, mamy również na dole kolekcje, które też mają swoje podkategorie. Można również płytki wyszukać. Ja akurat już mam wybraną płytkę, więc ją wpiszę. Będzie to Quenos Light Grey. Już wpisując, widzimy, że nam się pojawia podpowiedź. Chodzi nam o tę płytkę, klikamy, wybieramy. I jak nam pojawią się już wszystkie płytki, możemy wybrać którąś z nich i tak samo jak zresztą po prostu przesunąć do naszego projektu. Jak widzimy, trochę nam się nierówno rozłożyły, klikamy 2 razy lewym przyciskiem myszy, prawym przesuń płytki i przesuwamy, chwytając za fugę. A wchodząc właśnie w fugę, możemy wybrać odpowiedni kolor fugi i przerzucić na nasze wybrane płytki. W tym miejscu pod łóżkiem będę chciała wstawić teksturę, którą będzie jodełka francuska. Klikając 2 razy, w wyborze obszaru klikam prostokąt. Zaznaczam prostokąt, ciągnąc cały czas myszką i prawym wydzielam obszar ścieżką. Escape, wychodzę z funkcji i w tym momencie mogę już przystąpić do nałożenia tekstury. Wchodzę w moje materiały, można je dodać, jeżeli chcemy, i przesuwam jodełkę na miejsce wydzielone w płytkach. Pokazuje nam program, że rozdzielczość tekstury została zmniejszona 4K. Zaznaczamy 2 razy lewym przyciskiem myszy oraz zmieniamy szerokość oraz wysokość naszej tekstury. Enterem zatwierdzamy. Możemy również zmienić właściwości materiału. Zmienimy odbicia, chropowatość i Escape, wychodzimy z funkcji. Podłogę mamy zrobioną.
W tym momencie będę chciała wejść w kolor ścian, wybiorę Sigmę, farbę akrylową i przeniosę teksturę na ścianę. Mogę wybrać tutaj któryś kolor, albo jeżeli mam wybrany, wpisać w wyszukiwarce. Przerzucam kolor na ścianę, pipetą pobiorę i przenoszę na wybrane następne ściany. Jest to przenoszenie, można powiedzieć, pojedyncze, gdyż jest to wiaderko z jedną kropelką. Escape, wychodzimy z funkcji. Na tej ścianie będę chciała zrobić fototapetę. Ponownie wchodzę w materiały standardowe oraz w tekstury użytkownika. Mam tu wybraną fototapetę, przenoszę ją na ścianę. Zaznaczam 2 razy lewym przyciskiem myszy i robię rozmiar dopasuj. Jak widzimy, tekstura nam się rozciągnęła, drzewa są zbyt wyciągnięte w pionie, więc zmienię szerokość na przykład 3500. Enter. Zmienię również właściwości, efekt wypukłości minimalnie na przykład 5%. Pipetą pobiorę teksturę i przenoszę na drugą ścianę. Zaznaczę również 2 razy lewym przyciskiem myszy i przesunę, żeby wzór mi się nie powtarzał. Na przykład tak. Następnie będę chciała również zmienić teksturę na drzwiach. W tym celu wejdę w producenta, wybiorę drewno i wyszukam na przykład o wymiarach 230 na 240 i przenoszę. Widzimy, że musimy zmienić na obrót 90 stopni. Tekstura również nam się rozciągnęła, więc zmienimy jej wymiar, na przykład na 4000. Zatwierdzimy i Escape, wychodzimy. Pipetą pobieramy teksturę i przenosimy na ościeżnicę, jak również możemy przenieść na okno. Zaznaczając teksturę 2 razy lewym przyciskiem myszy, możemy również ją przesunąć, czy suwakiem, czy ręcznie, dopasować tak jak potrzebujemy. Następnie zmienimy teksturę łóżka i zasłon. Wejdziemy w materiały i wybierzemy takie. Kolor ciemnoszary. Zmienimy globalnie 2 zasłony, czyli jednocześnie 2 i przerzucimy. Odznaczymy zmień globalnie i wrócimy do tutaj naszego krzesła. Pobierzemy teksturę, następnie pipetą i wiaderkiem z jedną kropelką przerzucimy na fotel oraz ławę. Escape, wychodzimy. Będąc już tutaj przy szafie, też zmienimy teksturę na szafie. Wejdziemy w materiały standardowe, lakobel i biały kolor przeniesiemy na fronty. Wrócimy do naszego łóżka i zmienimy teksturę na pościeli. Wchodzimy ponownie w materiały i wybieramy na przykład tutaj ten kolor. Przeniesiemy na całą pościel i łóżko już mamy zrobione. Stoliki zaznaczymy 2 jednocześnie i zmienimy nasycenie, jasność na przykład 30, żeby one były delikatnie jaśniejsze. Następnie oteksturujemy naszą toaletkę. Wchodzimy w lakier, zostawiamy zmień globalnie oraz wybrany kolor przenosimy na toaletkę. Dodatkowo zmienimy również teksturę naszych listew przypodłogowych, wybierzemy również lakier, natomiast wybierzemy inny kolor, biały. Listwy mamy oteksturowane, toaletka również. Następnie z lustra pobierzemy teksturę pipetą i wiaderkiem z kilkoma kroplami jednocześnie przeniesiemy na 2 lustra przy łóżku. Escape, wychodzimy,
Ponownie klikamy w wiaderko z jedną kropelką i przenosimy na wybrane elementy. W tym przypadku u nas będzie to wnęka. Do teksturowania zostały nam lamele, których nie chcemy oczywiście teksturować pojedynczo. W tym celu lewym przyciskiem myszy zaznaczę jedną z nich, prawym rozwinę menu i lewym przyciskiem myszy wybiorę Zaznacz warstwę. Zaznaczyły mi się wszystkie warstwy. Znowuż rozwinę menu i Grupuj zaznaczone. Widzimy na dole, że stworzyła nam się grupa ze wszystkich lameli. Escape wyjdziemy z funkcji, przeniesiemy lakier na jedną z lameli i w tym momencie już mamy pewność, że wszystkie panele jednocześnie nam się oteksturowały. Wyjdziemy z wizualizacji, zapiszemy sobie projekt, a następnie będziemy chcieli sobie wyrysować tło po prawej stronie, czyli za oknem. Skorzystam ze ścieżki, wyrysuję linię pomocniczą w odpowiednim miejscu, a następnie wejdę w elementy dowolne. Zaznaczę ścieżkę, z rodzaju elementów wybiorę obudowę, zmienię poziom na -1000, wysokość na 7000. Warstwę zmienimy na tło oraz odznaczymy opcję płytek. Rysujemy. Ponownie wchodzimy w wizualizację i chcemy zmienić widok za oknem. W tym celu skorzystamy z Ukryj element, klikniemy okno, wyjdziemy z funkcji. W widokach wybierzemy spośród wszystkich, na przykład taki i jak widzimy rozłożył on nam się na 6 kawałków. Klikamy 2 razy. W rozmiarze po prawej stronie klikamy Dopasuj. Możemy również widok przesunąć, na przykład suwakiem w prawo lub w lewo, górę, dół, albo po prostu zrobić to myszką ręcznie, klikając na sam widok i przesuwając w odpowiednie miejsce. Pokazujemy z powrotem ukryte okno i dodatkowo jeszcze zmienimy teksturę na suficie oraz wnękach okiennych. W tym celu wybiorę z kolorów matowych kolor biały i przeniosę go na sufit. Z koloru ścian pobiorę pipetą teksturę i wiaderkiem z jedną kropelką przeniosę na wybrane wnęki okienne. Escape wychodzę z funkcji. Ponownie klikając na nasze lustro, będę chciała znaleźć punkt świetlny w naszych warstwach. Jest on tutaj jako drugi, zaznaczam go i widzę, że w emisji oraz podświetleniu ma 100%. W emisję klikam prawym przyciskiem myszy i zmieniam na 500, akceptuję Enterem. Kolor świecenia zmieniam na bardziej ciepły i użyję koloru emisji. Escape wychodzę z funkcji. W dalszym ciągu będziemy już chcieli zrobić typowe oświetlenie. Wchodzimy w światła, widzimy, że dostępne w projekcie mamy 16 halogenów, świetlówki, akurat ich nie mamy w projekcie, światło punktowe, światło słoneczne oraz wszystkie dostępne powierzchnie świecące. Żeby wiedzieć, która to jest lampa wisząca, wejdziemy w numerację. Klikniemy N, co oznacza numerację i widzimy, że mamy 11 i 12. 11 świeci w górę, 12 natomiast świeci w dół. 11 wyłączymy, żeby nam w ogóle nie świeciło, natomiast halogen 12 zmienimy według własnych potrzeb. Styl wybierzemy jako 6, natomiast natężenie i zakres zmniejszymy. Tutaj na przykład zrobimy na 10, zakres na 38. Escape wychodzimy. W emiterach również włączamy N i widzimy, że emiter w lampie ma numer 7.
zaznaczając go, po prawej stronie zmieniamy emisję oraz podświetlenie. 30, 30 oraz kolor emisji. Na cieplejszy OK. Lampę wiszącą mamy zrobioną. Zaznaczając N widzimy, że kinkiety mamy od 7 do 10. Zaznaczamy wszystkie jednocześnie, na przykład Shiftem i prawym przyciskiem myszy klikamy na Przenieś do nowej grupy. Zmieniamy nazwę grupy, na przykład po prostu kinkiety. Zatwierdzamy naszą nazwę. Teraz możemy te halogeny zmieniać jednocześnie. Wracamy na prawą stronę właściwości świateł. Styl wybieramy ponownie na 6. Natężenie zmniejszamy do na przykład 8. Zakres również zmniejszamy. Kolor zostawiamy. Escape'em wychodzimy. Emitery. Klikając na numerację widzimy, że są to 5 i 6. Zaznaczamy dwie, czyli jedno i drugie i zmieniamy podświetlenie. Kolor zmienimy na cieplejszy, tak jak poprzednio i potwierdzamy. Mamy z tej strony światło sufitowe. To są akurat podświetlenia. Halogeny będą miały numerację od 13 do 16. Ponownie zmienimy według własnych potrzeb właściwości. Zmienimy natężenie, zakres. Escape wychodzimy i wchodzimy w powierzchnie świecące. Będą to podświetlenia od 8 do 11. I ponownie zmieniamy emisję oraz podświetlenie. Kolor emisji również możemy zmienić. Escape wychodzimy z funkcji. Została nam jeszcze lampa stojąca, którą będę chciała po prostu wyłączyć. Numer 5 i 6. Wyłączam żarówki, czyli kompletnie nie będzie mi ta lampa świecić. Dodatkowo wchodzę w emisję. Emiter numer 2. Również wyłączam żarówkę. Escape wychodzimy. Wyłączymy również naszą numerację. I w tym momencie możemy już ustawiać widoki, które później będziemy renderować. Wchodzimy w render. Po prawej stronie mamy podgląd na widoki. Mając widok podstawowy, możemy go ustawić na przykład trochę inaczej. No chociażby tak. Możemy go zmienić, jak również możemy dodać nowy. Ja mam ten widok już dodany. Zmienię sobie na drugą ścianę widok i ponownie zapiszę go. Odnajdziemy sobie następny, na przykład tutaj i dodajemy następny. Ustawiając sobie kolejny widok, tak jak na przykład tutaj i dodając go do naszych widoków, tak jak tu, możemy go delikatnie zmodyfikować i nanieść nasze zmiany jako zapisz widok. Zrobię to jeszcze raz, na przykład ustawię tak i zapisuję zmiany. Tutaj mamy w renderze ustawienia globalne, checkbox jako redukcja szumu, path tracing, czyli widzimy właśnie na jakim etapie jest nasz render, tonacje poniżej barwne oraz filtry. Wybierzemy akurat Advantix 200, ekspozycję delikatnie i gamę zmniejszymy i spróbujemy włączyć nasze oświetlenie. W dolnym pasku mamy podgląd, w tym momencie jest szary,
Natomiast jeżeli render już zacznie się włączy nam się, to będziemy widzieć już podgląd naszej wizualizacji, tak jak właśnie teraz. Powiększymy okienko maksymalnie i widzimy, że już mamy pierwsze kroki. Możemy w trakcie renderowania zmieniać oświetlenie, na przykład wyłączyć światło punktowe, włączyć słoneczne. I akurat jeżeli chodzi o światło słoneczne, możemy je modyfikować. Widzimy, jak ona w tym momencie świeci. Mając je zaznaczone, po prawej stronie również możemy zmienić właściwości. Na przykład zmniejszyć natężenie, zmienić wysokość, zmienić również kierunek prawo-lewo. Celowo to pokazuję, żeby było widać, jak fajnie się przemieszcza nam światło, oraz zwiększyć lub zmniejszyć widok. Ja zrobię go maksymalnie. Zaznaczając wybrany model, słońce świeci na obiekt, słońce będzie nam kierowało promienie centralnie na zaznaczony model. Tak jak zresztą widać, świeci teraz centralnie na łóżko. Wchodząc w nasz render, możemy zwiększyć ekspozycję, gammę, zmniejszyć delikatnie kontrast i zobaczyć, jak wyglądają renderowane widoki. To jest nasz pierwszy widok, drugi, trzeci oraz czwarty. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.